Cześć, cześć, cześć. Dobra, kręty strumyk. Spróbuję zrobić zadanie na tego leszcza kilogramowego, łowionego tyczką, tak? Jak dobrze rozumiem. Więc jestem sobie tutaj w tym miejscu, a mam być gdzieś tutaj podobno na 100-112? Podobno tam siedzi. Więc idę, ustawię się. Jak będą jakieś ciekawe brania, akurat jest noc, to wam dam znać. Teoretycznie jest tu też siniec, więc może i 2 zadania byłyby naraz. Dobra, ja jakieś zestawy powymyślam i zaraz wam to pokażę. Tutaj jestem. Jakieś pierwsze branie na gruncie. Oczywiście haki 20. Czerwone robaki. Leszczyk 58 gram. Czyli on tu jest? On tu jest. Taki standardowy zestaw z czerwonym robakiem. 10 metrów. W którym to miejsce spada? Czy mnie to za daleko nie łowił? Czy nie muszę aż tak daleko tam rzucać, tylko musiałbym bliżej. Teraz się zastanawiam tylko jaką przynętę i ewentualnie, o, może tak tu łowić. Tylko to nawet tu leży, na tym 150 cm, jak mam ustawione. Ale może tak byłyby brania. Muszę się zastanowić nad przynętą, bo mam teraz w tej chwili ciasto czosnkowe założone, a może wystarczyłby tylko, położył się spławik, więc leszcz będzie. Ciekawe, to jest karaś. Nawet nie ma kilograma, dobra. Co by tu popróbować? Ja na razie może wrzucę jeszcze ten pęczak. I za chwilę mógłbym wrócić, nie wiem, do jakieś ciasta. Może to czosnkowe, jak miałem chwilę temu, albo pozakładać sobie tutaj grochowe nawet. Grochowe było zawsze dobre. Teraz się wyłożył ze spławik. Jak się spławik wykładał, to z reguły były brania leszczowe, a ja teraz mam brania. No, dobre, nie? Tylko to dno jest takie nieregularne, więc pewnie to wina tego. Tym razem jest leszcz. Się wyłożyło. Sprawdzałem tamte zestawy. Szybko poszło. 3 minuty, 4 i jest. Zaliczone zadanie. Jeszcze chwilę spróbuję jak je złowić, czyli na pęczak. Na pęczak siadł ten leszczyk. Zobaczymy to, może jakiś siniec podejdzie, jeszcze sobie spróbuję tutaj ewentualnie złowić, nie ma. Jak się wydawało, że branie jest. Jaki mam hamulec do tych zestawów, że bardziej do tych przyponów to może być problem, bo jak mam przypon 5,5 kg, kołowrotek 14, to pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na to, żeby się nie urwało. Czyli co? Zestaw z pęczakiem. Może czosnek też byłby dobry, ale jednak pęczak. Ciekawe, co smakuje sindzą w tym tygodniu. Jest płoteczka. Tam całkiem możliwe, że jest jakieś branie. I w ogóle nie użyłem zanęty, nie? Mógłbym spokojnie z ręki to zanęcić na takie 45-50%. Rzucają siły. Ktoś mnie dziwi, że tu nie ma brania. Chociaż na tym jednym zestawie ustawiłem ten prosty zestaw gruntowy, no ale to większość osób sobie przechodzi na kręty strumyk, ma niski poziom i nie ma w ogóle żadnych umiejętności na gruncie wybitych.
Piętus? Co by wam powiedzieć? Trochę mnie zaskoczył. No można było nawet na rosówkę albo mięso jakieś tu próbować. Jakby ktoś chciał większego miętusa złowić, to może jest szansa. Ja jeszcze miałem takie jedno miejsce zawsze leszczowe. Stąd tutaj gdzieś te miejsca się obławiało, ale to z gruntu, a z powikiem to raczej bym się ustawił tutaj na tym 9,9 i tu rzucał w tą stronę. Czyli tam na tym cypelku. Tu by się przydało jeszcze wam pokazać jednego leszczanie. Że byłoby powtarzalne, bo na gruncie to co ja miałem klenia, karasia, leszczyk na gruncie był tutaj, a tu na spławik to jest ten karaś kleń. No. Coś trzeba wymyślić. Ja chyba trochę dalej rzuciłem niż poprzednio wyciągałem. Fajnie jest z tym zestawem, ale to jest taki minus jego, że wystarczy użyć małej siły, a to leci jak nie wiem co. Jakbyś jak ustawił 120 gruntu, żeby to nie leżało na dnie, trochę bliżej łowił. No nie wiem, się zastanawiam. Jakby tu się dobrze poustawiać. Na co te sińce jeszcze brały? Sińce brały, tylko pytanie, czy ja mam algi. Nie mam tu tych alg w ogóle. Ja bym jakiegoś chruśnika popróbował. Tam jest brania na spławiku tego klenia. Bo przynęta spławik płynął po wierzchu bardziej. O. Zaraz widać, co to za ryba jest. I ryba też z reguły płynie po wierzchu. Jeszcze muszę jakąś chyba inną przynętę spróbować. Co tu się dzieje? Leszczyk na grunt. Na czerwonego robaka. Czyli on tu jest. Dobra, to ja spróbuję trochę inną przynętę jeszcze. Oprócz tego pęczaka, mówię, to może było w sumie ciasto grochowe, trochę zmniejszę. 130, no spróbuję tu tak trochę bliżej łowić. Tak mniej więcej w tym miejscu, w którym opada ten zestaw gruntowy. Widziałem klenia płynącego znowu. Trzeba to przerzucić. Okej, dobra, idę na to drugie miejsce, co zresztą wam teraz pokażę, jaka ryba wyszła, ale jeszcze prędzej tam na tym pierwszym spocie, to też wam teraz pokażę. Wyszedł taki jeden leszczyk, chociaż czy tam coś było więcej? Coś mi się wydaje, że było więcej. Coś było więcej, był ten pierwszy leszczyk, później był drugi leszczyk, później jeszcze miałem, wydaje mi się, o kolejnego. No i płotka trofina. Generalnie dużo jest tam płotek też. Więc pomyślałem sobie, że pójdę na drugie miejsce i tu dostałem takiego leszcza 2-kilogramowego. Takiego leszczyka i takiego leszczyka. Ten jest na ciasto grochowe. To też wam teraz pokażę, jak wychodzi. Ten jest na pęczak, ten jest na czerwonorygą robaka, więc to miejsce może nawet będzie lepsze. Plus jeszcze krom widzę, że wychodzi. 21 prawie, że będzie na spocie, więc teraz znowu tu trochę porzucam na 3 wędki teleskopowe i zobaczymy, co będzie. Może będzie to będzie lepsze. Będzie to będzie. Powtarzam się jak zwykle. Będzie to będzie lepsze miejsce, nie? Także zostawiłem te 1,5 metra gruntu tu w tym miejscu.
Tutaj mam czerwonego robaczka, bo mówię, może jakiś krąpi będzie więcej, zresztą czerwone robaki krąpie też lubią i leszcze też lubią. Tu jest to grochowe właśnie. Także co? Czekamy, zobaczymy. Jeszcze chociaż jednego takiego kilogramowego leszcza, żeby to była taka 100% pewność, że wychodzą. No jak 3 były, to nawet lepsze tempo brania leszcza niż na tamtym pierwszym spocie. A pęczak. Pęczak mi smakuje wileśnym leszczą też tutaj w tym miejscu. A to co to będzie? To jest chyba sirotka. Sirotka złowiona z powikiem. O, ten będzie coś miał koło kilograma, bo już ma kolor. No, dobre. Czyli mogę potwierdzić, że ten spocik nadaje się na złowienie leszczyka kilogramowego. Zresztą widzicie, sirotki biorą, ukleje biorą na przykład na pęczak muchę, sirotki biorą na czerwonego robaka. Myślę, że tu jest krąb też w jakiś sposób do złowienia. O, kolejna sirotka. Kolejna na spławik. Na takim zestawie. Także nic. Macie 2 spoty, na których możecie próbować złowić sobie tego leszcza. Do tego jest tu sirotka, jest tu jazgarz. Kolejne ryby, żeby zaliczyć tą pierwszą misję na te... O, tutaj na te gatunki. Kleje jazgarz. Nie mam, widzę, zaliczone 3. No ta ukleja wtedy była na początku, właśnie na tego kasterka, co próbowałem te jelece łowić. No to będę musiał coś popróbować. No lekkokolwiek, nie wiem, żaba jakaś mała, to też byłaby dobra na buszkę. No ale to z reguły łowiło się tutaj w tym miejscu. Nie wiem, ktoś to potrzebował. Tego krąpia jeszcze będę musiał podbić, ale najważniejszą rybą na ten film to był ten leszcz. Chciałem znaleźć przynajmniej 2 w miarę aktywne spoty. Ten pierwszy wydaje mi się, że się da, no bo 3 wpadły, ale dużo jest tam płoci, co dało tą trofkę. Trofka też jest potrzebna do tych zadań. Na 2 trofki, tak? Gdzieś tu było coś. Gdzieś coś tam było. O, tutaj. Też mógł być złowiony na tym krętym strumyku nawet. No, to jest. I co? To wszystko. Dawno nie robiłem tych podstawowych zadań na filmie. Także pamiętajcie, możecie zostawić łapę w górę. I do następnego filmu. Aha, takie postscriptum. Zobaczcie, co tu wzięło na pęczak. Siniec. Mały, ale siniec. Coś, co potrzebne jest do zadań. Więc no jest szansa to zrobić. A tu przy okazji jeszcze kolejny leszczyk. One właśnie biorą gdzieś tam. Nie tutaj, tylko bardziej tutaj. No i teraz na pewno na razie.